Cześć, witam Was w drugim odcinku ucieczki na Seszele, a tego ranka szalony autobus zawiózł nas do rezerwatu przyrody Font Ferdinand. Najbardziej znanym rezerwatem na wyspie Praslin jest Vallée de Mai, jednak wybraliśmy Font Ferdinand, ponieważ za mniejsze pieniądze oferuje znacznie więcej atrakcji z wliczonym w cenę przewodnikiem, który w pierwszym przypadku jest opłacany ekstra. Już od samego wejścia przyroda pokazywała swoje najpiękniejsze strony, otulając nas zielenią dżungli i mnogością ryb w krystalicznie czystym strumyku. Przed wejściem przywitał nas rządzący tym zakolem węgorz, a my poszliśmy zobaczyć to, co natura chowa przed światem wyłącznie na Seszelach. Pokazał nam to nasz przewodnik Carlos. Oh, what's that? Coconut? No. Women's ass. Female or male? The shape, the anatomy. Female. The coco de mer, they have a fruit inside. It's the same color like water. It's transparent. So before you can eat it, now it's forbidden. We protect it. You cannot eat it anymore. Yeah. Yeah. So now if you eat the fruit, you get caught by the police or the security. You can go 5 years in jail. Wow. In prison in Seychelles. So, if you like to live in Seychelles, you know what you can do. Huh? So only in Seychelles you will find the coco de mer all around the world. But the natural habitat is on Praslin and on Curious Island. Yeah. If you cut it, like, yeah, this is the top, huh? Carlos pokazał nam też anomalię kształtu tych niezwykłych kokosów, a największa spotykana to trojaczki, które potrafią ważyć od 40 do 45 kg. I chyba tylko cud sprawił, że taki gigant jeszcze nigdy nie spadł na głowę żadnego przechodzącego pod palmą człowieka. Ale to nie koniec zaskakujących kształtów, bo właśnie widzicie nic innego jak męski kwiat Coco de Mer, czyli lodocji seszelskiej. Na tej okazałej łodydze wyrastają drobne żółte kwiatuszki, które swoim zapachem i słodkim nektarem wabią tylko jeden gatunek zielonego gekona, który skuszony smakołykiem obleka się w pyłek. Te spore gałki, które pokazuje Carlos, to kwiaty żeńskie, otwierające się tylko na jedną dobę i kuszące gekony jeszcze większą ucztą. Tak następuje zapylenie, a z kuli wyrasta kokos. Kolejna ciekawostka to drzewo wszystkich smaków, którego liście używane są w kuchni kreolskiej i rzeczywiście w ich aromacie można wyczuć nutę gałki muszkatałowej, goździków, cynamonu i pieprzu. Następną atrakcją był dobry kumpel Carlosa, zamieszkujący leśny potok, okazały i bardzo przyjazny ludziom węgorz, którego zamiast łowić i uwędzić na kolację, mogliśmy pogłaskać jak domowe zwierzątko. This is our local orange. Always stay green. You can make a juice out of it, or you can use it to make marinade for grilled fish because it's really sour. This is the palm of the coco de mer. This is it. So, now the palm is young. When it's young, they get 1 leaves 1 year. The leaves measure 7 meters longer, 4 meters wide.
Kilka chwil później spotkaliśmy jedne z najsłynniejszych zwierząt mieszkających na Seszelach, żółwie olbrzymie, których pierwotnym siedliskiem jest odległy o 1000 km od Pralę, również należący do Seszeli, atol Aldabra. Tutaj zostały one przywiezione przez piratów, którzy zabierali je na pokład statków jako swoiste żywe konserwy mięsne. Żywym mlekiem natomiast okazała się rosnąca obok morwa indyjska, z której owoców wytwarza się sok lub pulpę. Mają one działanie przeciwzapalne, antyrakowe i detoksykacyjne, a występują powszechnie w niemal całej strefie międzyzwrotnikowej. Poza tym morwa indyjska intensywnie działa na zmysł powonienia, bo śmierdzi jak stary parmezan. Indian mulberry, yeah? And this is Takamaka tree. This one. So we don't make the rum with the tree, huh? We make the rum with sugar cane. And the rum get the name after the tree. What we do with the tree, we do furniture. Yeah, we do table, chair, bed, everything in Seychelles made from Takamaka tree. This is the color of Takamaka. This one. Alright? So it look like this more when it's natural. Yeah, this is what we do to make furniture. Ciekawostką Seszeli jest powszechna tutaj wanilia, która została przywieziona z Meksyku. Tam jest zapylana przez pszczoły melipona, których majańskie pasieki pokazałem w ucieczce z miasteczka na Yucatan. Niestety na Seszelach te owady nie występują, dlatego dzika wanilia nie owocuje, a na plantacjach jest zapylana ręcznie. Tutaj mogliśmy się przekonać, ile waży przeciętny, pełny kokos lodocji seszelskiej. O walorach kulinarnych roślinności rezerwatu Font Ferdinand dowiedzieliśmy się, próbując świeżej kory drzewa cynamonowego, która okazała się słodka i łagodna w smaku w odróżnieniu od przyprawy z torebki, którą kupujemy w sklepie. Pozostając w kategorii smaków natury, Carlos pokazał nam drzewo migdałowca indyjskiego, którego owoce są odrobinę podobne do kasztanów. Po rozłupaniu mogliśmy spróbować, jak smakują świeże migdały, a trzeba przyznać, że ich smak również mocno różni się od tych znanych nam z Polski. Ważną atrakcją rezerwatu są seszelskie endemiczne czarne papugi, jednak ich aktywność rozpoczyna się późnym popołudniem. Ale, jak wytłumaczył nam Carlos, po godzinach pracy Font Ferdinand możemy poprosić ochronę o wpuszczenie na teren parku, by móc te wyjątkowe ptaki obserwować. Sam rezerwat, mimo że należy do tej samej firmy co słynne Valley de Mai, oferuje więcej ciekawostek jak żółwie, przyjazny węgorz, drzewa i rośliny jadalne i takamaka oraz punkt widokowy, który zobaczycie w następnym rozdziale. Cena biletu wraz z przewodnikiem to nieco ponad 70 zł, podczas gdy wstęp do Valley de Mai to 110 zł, a przewodnik jest płatny dodatkowo mniej więcej drugie tyle. Na sam koniec naszej wycieczki z przewodnikiem odwiedziliśmy grobowce byłych właścicieli i fundatorów tego miejsca, francuskiej rodziny Ferdinand, która jeszcze za czasów francuskiej kolonii zachwyciła się tym magicznym zakątkiem gdzieś na malutkiej wyspie pośrodku Oceanu Indyjskiego. Po zakończeniu wycieczki z Carlosem mogliśmy skorzystać z ostatniej atrakcji Font Ferdinand, wspiąć się na wzgórze z punktem widokowym i choć było dość mozolnie, to widok był wart wysiłku. Panorama całej niemal Zatoki Świętej Anny z widocznym w oddali przyszłym celem naszego wypadu, wyspą La Digue, była bajeczna. Wkrótce jednak nadchodzące ciemne chmury i ostre porywy wiatru
zmusiły nas do szybkiego zejścia w dół, zapowiadając nadchodzący deszcz. W ostatniej chwili znaleźliśmy po drodze altanę, pod którą tym razem byliśmy zmuszeni pozostać ponad godzinę. Jednak widok skąpanej w deszczu seszelskiej przyrody był chyba bardziej kojący niż odrobina chłodu, którą przyniosła ulewa. Wraz z ostatnimi kroplami deszczu zeszliśmy na dół do przystanku autobusowego i tu za niepozornymi krzakami znaleźliśmy tę uroczą, zupełnie puściutką plażę Anse-Marie-Louise, gdzie z przyjemnością wykąpaliśmy się w spokojnych wodach tej niewielkiej zatoczki. Kolejnym punktem dnia była wędrówka przez porośnięte gęstą dżunglą pagórki w północnej części Pralin. Towarzyszące nam widoki były jedynie zapowiedzią miejsca, które uważane jest za jedną z najpiękniejszych plaż wyspy, Anse-la-Sio. Choć pogoda tego dnia nas nie rozpieszczała, przyznacie, że te pocztówkowe widoki bajecznie wyrzeźbionych skał i pochylonych ku morzu palm doskonale pasują do wyobrażeń o rajskich plażach w tropikach. Dzięki pogodzie zapewne mogliśmy obserwować bardzo ciekawe małe żyjątka na seszelskich skałach. To poskoczki mułowe, jeden z nielicznych gatunków ryb doskonale przystosowanych do warunków lądowych, w których spędza nawet więcej czasu niż w wodzie. Mogliśmy też z bliska przyjrzeć się buszującym po kamieniach krabom i krążącym wszędzie innym niż nasze niewielkim miedzianym gołąbkom, by na sam koniec na przystanku spotkać bohaterskiego zapylacza seszelskich kokodemer, zielonego gekona, który przyglądał się nam równie zaciekawiony jak my jego pięknym, intensywnie zielonym ubarwieniem. I tak po kolejnym emocjonującym dniu na Seszelach siedliśmy w powrotny autobus i pojechaliśmy ku naszemu hotelowi, by dzień pożegnać zachodem słońca na plaży. A ja zapraszam na kolejne odcinki z Seszelskiego Raju.